Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz kanału modelarskiego Tank Models TV. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować... Nie to. Chociaż chciałbym. Dzisiaj Wam zaprezentuję unboxing najnowszego modelu z serii wrzesień 1939 od firmy First to Fight. Jest to mianowicie PZ-INS 302. Zapraszam Was w tej chwili na rys historyczny, a następnie na unboxing. No i liczę na komentarze, jak Wam się będzie podobał model. Czyli co? Rysujemy. Polski Fiat 508 łamane na 518 lub PZ-INS 302 był lekkim odkrytym kołowym pojazdem terenowym z okresu międzywojennego, skonstruowanym na potrzeby Wojska Polskiego jako lekki ciągnik artyleryjski dla armaty przeciwpancernej WZ-36 kalibru 37 mm, produkowanej na licencji szwedzkiej firmy Bofors. Ciągnik miał przewozić 5 członków obsługi armaty oraz zapas amunicji i był na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii, aktualnie widzicie na swoich ekranach właśnie jedno ze zdjęć, oraz Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Tak oto wygląda numer 122 z serii wrzesień 1939, czyli mamy magazyn, jak i również do niego dołączone pudełko z modelem PZ-INS 302 ciągnika artyleryjskiego Wojska Polskiego z drugiej połowy lat 30., o czym wspominałem w rysie historycznym. Z drugiej strony opakowania mamy schemat malowania, jakich mamy farb użyć, sugeruje nam producent Vallejo oraz polską firmę Hataka. Po polsku, po niemiecku, po angielsku mamy informacje o samym pojeździe. Co jeszcze? Skala, numer, a tutaj mamy zawartość pudełka, czyli model, jak i również jedna figurka. Czyli najprawdopodobniej jest to kierowca PZ-INS 302 ciągnika artyleryjskiego. Jeżeli chodzi o magazyn, powiem Wam, chyba sobie darujemy magazyn. Kto będzie miał model, przeczyta sobie. Jest na pewno instrukcja, schemat malowania i wiadomości na temat wydarzeń we wrześniu 1939 roku. Przejdziemy po prostu od razu do unboxingu. Krótko mówiąc, otwieram pudełko i co z niego wypadnie? Dwie figurki, nie jedna. Aha, i widzę, że ta ramka jest, powiem Wam, pocięta, czyli można się spodziewać, że będziemy mieli więcej figurek do modeli PZ-INS 302. Widzę, że mamy tutaj podoficera lub oficera oraz kierowcę, no powiem Wam, w mundurach 10. Brygady Kawalerii, ale do nich zaraz przejdziemy. Mamy zestaw kalkomanii, mamy tablice rejestracyjne, mamy również mały zestaw fototrawiony, no i mamy sam model. No powiem Wam, że mile jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o figurki. Ramka A. Tak prezentuje się ramka A. Widzę, że to będzie ramka ogólna do wielu wersji Fiata 508, 518, ewentualnie PZ-INS 302. Ciągnika artyleryjskiego do armaty przeciwpancernej WZ-36 37 mm, produkowanej na licencji Boforsa. No i teraz sobie zobaczymy,
Zaczniemy od tego pierwszego elementu, czyli mamy osłonę silnika z grillem. No i powiem Wam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Dużo ładniej niż w Fiacie 508 3 od IBG. No ale to kilka ładnych lat minęło. Następnie mamy elementy związane z układem jezdnym, z ramą, kierownicę. Następnie mamy tablicę rejestracyjną. Nie wiem, co to jest za element. Tutaj mamy błotniki i sobie zerkniemy, jak wygląda od drugiej strony. No i tutaj koła. Koła, powiem Wam, jak tak na pierwszy rzut okiem, prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Tu mamy te koła właśnie z wyciągarką, która była połączona razem z silnikiem. Kolejny element układu jezdnego. Mamy wajchę do skrzyni biegów, reflektory, a to jest kanapa. To jest po prostu siedzisko. Z drugiej strony koła tak się prezentują. Zobaczymy jeszcze sobie, jak bieżnik się prezentuje. No powiem Wam, całkiem przyzwoicie. Co prawda brakuje linii wzdłuż opon, ale powiem Wam, bardzo ładnie to wygląda. Widać, że jest w First to Fightie progres. To jest ramka A. Nie, teraz alfabetycznie. To jest ramka B, co dobrze widzicie, i tu mamy elementy, pozostałe elementy samej karoserii z szybą. O, i nawet jest, posłuchajcie, tak, lusterko boczne dla kierowcy oraz tu jest wycieraczka. Co prawda mamy wóz odkryty, jedynie można go było pokryć brezentem na pałąkach i przyczepić właśnie do przedniej szyby. Co tu jeszcze są za elementy? To jest możliwe, że ten element ukrywający się pod numerem 4 jest to oparcie na tył dla żołnierzy załogi obsługi armaty, a to są takie, powiedzmy, nazwijmy to błotniki do kół, które znajdują się po bokach, koła zapasowe, jednocześnie umożliwiające przejazd umożliwiające przejazd przez nasypy w terenie. Teraz mamy ramkę C. Ramka C, bardzo dziwna ramka i widzę, że to jest ramka do wersji właśnie ciągnika artyleryjskiego. Tu mamy skrzynię. Zapewne tutaj właśnie montujemy część właśnie układu jezdnego. Niestety ten stopień do wejścia nie jest na przewylot zrobiony, ale rozumiem, jest po prostu technologicznie nie można było tego zrobić. Tak, dokładnie. Ale bardzo ładnie jest to wykonane. Oczywiście tu się chowają koła. Następnie mamy tak, podłogę, boczne burty. Ewentualnie jest to burta tylna. Co dalej mamy? Tu jest kolejna burta, a jeżeli chodzi o ten element, no to jest najprawdopodobniej plandeka do rozparcia na właśnie stelażu, do pokrycia. Chorągiewki mamy, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż na modelu teraz zerkam na Artbox, nie widzę. Kolejne tajemnicze elementy. Możliwe, że są to uchwyty dla kierowcy i pasażera, no i oczywiście hak. Następnie mamy taką malutką jeszcze rameczkę, która jest ramką T. Tak, to jest ta ramka z częścią ramy, którą zapewne pod skrzynią właśnie i przedziałem załogi Boforsa montujemy, ale nie jestem na 100% tego pewien. Bardzo ładnie detal wykonany, zero nadlewek, jeżeli chodzi o mocowanie. No, bywało cieniej, ale nie można mieć żadnych zastrzeżeń. No i posłuchajcie, do tych bonusów lecimy. Mianowicie, widzicie, że ramka jest taka wychatana. O, czyli można się domyślać,
że będą inne figurki. No tu mamy nogę, najpierw tak, to jest podoficer lub oficer siedzący koło kierowcy, ale powiem wam, nie widzę drugiej nogi. No, ktoś za daleko poleciał z wycinaniem i czuję, że będą problemy dla First to Fighta, no bo niestety nie mamy, albo nie mamy nogi dla oficera, albo dla kierowcy. Rąk też nie mamy. Skucha. Jest niestety skucha. Zostanie poinformowana firma First to Fight. Zrobię zdjęcie, że niestety zestaw figurek jest niekompletny. Mamy jedną figurkę możemy złożyć z tego zestawu, czyli mamy najprawdopodobniej ręce dla kierowcy. Teraz troszeczkę, żebyście bliżej zobaczyli. Ręce dla kierowcy. Noga dla kierowcy albo pasażera, trzeba będzie sprawdzić. No i oczywiście tu mamy kierowcę we wzorze, wczesnym wzorze niemieckiego hełmu. No, brakuje mi tylko tych rogów. Możliwe, że jest to specjalny zabieg pokazujący nam tą figurkę, a my mieliśmy dostać tylko i wyłącznie kierowcę. Ale no tu już nie powinno być tak zrobione, bo powinno być widać, że tu była ramka z nogą, i już jeżeli w ten sposób zostało zapakowane, no to w tym wypadku po prostu to powinien być już zestaw obligatoryjnie dodany do tego modelu. Ale w tym momencie First to Fight wysypał się, że będą inne figurki. No i ostatnia torebka, mianowicie torebka, w której znajdziemy malutką blaszkę. Malutka blaszka prezentuje się tak. Obustronnie została zafoliowana, czyli standard jest trzymany. Jeżeli będzie model leżał u kogoś, mamy tutaj tablicę, łopatę. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest to. Możliwe, że jest to lusterko. No i oczywiście mamy kalkomanię. Które jak zwykle włożone do za małej torebki sprawiają problem z wyjęciem. No i mamy sporo numeracji, bo mamy 122,89 tutaj. Tu mamy następnie 10,472, 10,509, 12,228, 11,817, 833, 2 na 11,827. Zresztą sami sobie popatrzcie, poczytajcie i będziecie wiedzieć. Ciekawy zestaw. No i mamy w każdym razie inwalidę w zestawie, a powiem wam, szkoda, że to nie jest zestaw. No ale wyszło przysłowiowe szydło z wora, że będziemy mieli resztę figurek. No i to na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że już posiadacie modele. Ja akurat kręcę ten film w czwartek, a od jutra modele znajdują się w sprzedaży, więc zapraszam jutro do swojego sklepu. Leżą modele i możecie śmiało je kupować. Dziękuję wam za uwagę. Życzę udanego dnia, udanego wieczoru, raczej wieczoru, bo u mnie filmy pojawiają się o 19:30, ale w każdym razie dziękuję wam za uwagę i pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, no i subowaniu. Zresztą wam o tym przypomnę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję ci.